No, pozycja. Taka szkodzi na jajka, no. Już. Garda. W górę ręce. Garda. Boksuj. 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 Co ty, ciota jesteś? Boksuj. Boksuj. No. Lewy. Prawy. Unik. No, boksuj. Dawaj, dawaj. Dawaj, szybciej. Czego cię uczyłem? Dawaj, Lalusiu, dawaj, dawaj, dawaj. Możesz dawaj. przestać! Ej, młody. Co ty robisz? Próbuję zrobić z ciebie mężczyznę. Ale ja nie chcę. Wracaj! Mam swoje treningi. Wracaj mi tu, gówniarzu! On nie ma serca do tego boksowania, zrozum. A do kręcenia dupą na parkiecie to ma? Taniec to jest jego pasja. Facet to ma być facet. A nie... Odsuń No się! daj mu już spokój. Was oboje trzeba wychować. Dziś w odcinku mężczyzna znęca się nad żoną i przybranym synem. Nie ma go? Tata poszedł na drugą zmianę. On nie jest moim ojcem. Znowu? Zabiję go za to, co ci zrobił. Lolek staje w obronie klientki przed jej agresywnym mężem. Ja też na to pracowałam, rozumiesz? Znana grupa kabaretowa Kabaret z Konopi odwiedza Lombard. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Popatrzeć i posłuchać. Nie rozumiem. Co? Robisz się na bóstwo? A nie jestem? Nie, no jesteś. Nie wiadomo, kiedy pojawi się ten książę z bajki. Jak to mówią, malujcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Chciałem się... tego pozbyć. Przykro mi, ale rzeczy osobistych i galanterii nie przyjmujemy. Prawie nieużywane. To pana? Nie, syna. Syn tańczy. I trenuje boks. Ale teraz stawiamy na boks. Boks i taniec trochę idą w parze, nie? Ja bym postawiła na taniec. Taka jest decyzja syna. A buty chcemy sprzedać, żeby mieć kasę na nowe. Do boksu. Duży rozmiar. No, syn jest już prawie głowę wyższy ode mnie. To jak będzie? Nie, niestety. Myślę, że w ogóle będzie miał pan problem, żeby sprzedać używane buty. Do widzenia. To był pierwszy klient i jakiś taki guburowaty. Miałem nadzieję, że nie zapeszy nam całego dnia. Chełmońscy, Ratajczykowie. A to kto? Ten z rodziny Korynta? Nie wiem, tato. Wojtek sam pisał tę listę z rodzicami. Czytać dalej? To ile ma być ludzi na tym weselu? No ponad 160, ale pan Korynt nie zamknął jeszcze listy gości. A co on zwariował? Kto za to zapłaci? No Kasiu, raz w życiu wydaje się córkę za mąż. Daj spokój. Becia, ale to ma być rodzinna uroczystość. No, a Korynt sobie tutaj urządza biznesowe spotkanie. Ale przecież wybraliśmy z Wojtkiem tańszy dom weselny. Ale promocję sobie robi i to naszym kosztem. Jeszcze wybrzydza. No. To mu nie pasuje, tamto mu nie pasuje. No, zastaw się, a postaw się. Kasiu, ale dzieci postawiły na swoim, wybrały swój dom weselny, no. No i całe szczęście, bo ten zamek to już była gruba przesada. No tak. Nie chcemy prezentów, ani kwiatów. Chcemy, żeby goście wpłacili pieniądze na rzecz hospicjum dla dzieci. Brawo, super. Dobrze, wypiszemy numer konta na zaproszeniach. Świetnie. Kochana Cyrunia,
To jest dobry pomysł. No. A to akurat był pomysł Wojtka. Widzisz? Mówiłam. Tak. Może i ten Wojtek wcale nie był taki najgorszy. Korynt na pewno by nie dał datków na hospicjum, stary sknera. Wojtek zarobił u mnie plusa. Mamo, gdzie są moje buty do tańca? No pewnie tam, gdzie je odłożyłeś. No właśnie tu je dałem. No to muszą być. No ale nie ma. To pewnie on, ten skurczybyk. Nie mów tak. Zabiję go. Piotruś. Piotrek! Niespodzianka! Co zrobiłeś z moimi butami? Kupiłem ci nowe. Do boksu? Fajne, co? Profesjonalne. Mam w dupie boks, chcę tańczyć. Przymierz. Za tydzień mam turniej. Co zrobiłeś z moimi butami? Myślę o twojej przyszłości. Jak się postarasz, to kto wie? Może nawet do czegoś dojdziesz. Nie Wszystko przed rozumiesz po tobą. polsku, chcę tańczyć. Dopóki mieszkasz u mnie, robisz po mojemu. Ja płacę za twoje żarcie i za twoje książki. Mam w dupie twoje żarcie. Jak ty się do mnie odzywasz? Mamo, powiedz mu. Wracaj tu! Przymierz te buty! Jurek, pozwól. Wiesz, ile one kosztowały? Pozwól mu tańczyć. Do kuchni! Cześć i czołem. Dobry. Proszę. Skąd pan to ma? Moje. Akurat. No jak pani chce, to przymierzę. No już taki spada kopciuszek jak ze mnie baletnica. Z każdej kobiety można zrobić baletnicę. Pod warunkiem, że się umie prowadzić. No niech pan przystanie, no. To wiele pani traci, bo ze mnie danseur prima sort. Pierwszego czy drugiego to nie są pana buty. Znalazłem w śmietniku tu niedaleko. Myślałam, że pan się w złomie specjalizuje. No, łapię okazję. To jak będzie? Proponuję uczciwy interes. Uczciwy interes to będzie, jak pan odda te buty właścicielowi. A, szukaj wiatru w polu. Panie Rolecki, te buty przyniósł dzisiaj do nas klient i chciał je sprzedać, więc prawdopodobnie ich nie wyrzucił, tylko zgubił. Albo się rozmyślił i nie chciał szukać kupca. Tak. Dobra, zrobimy tak. Pan je zostawi tutaj. Jak się właściciel nie zgłosi, to sprzedamy je w internecie, a jak się zgłosi, to damy panu znaleźne. Okej? I tak w żadnym lombardzie panu tego nie przyjmą. No a na pana to chyba za duże. Ja wiem. No dobra już, niech będzie, no. Nie podejrzewałam pana Roleckiego o kradzież tych butów, bo to nie był ten typ. No chyba, żeby były metalowe. Na wszelki wypadek zatrzymaliśmy je. Dla jego dobra. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Miałam dzwonić. Zabiję go, naprawdę kiedyś go uduszę. Co, znowu przypał z ojczymem? Zabrał mi buty. Wyobrażasz sobie? Moje buty do tańca. Musisz mieć buty. W przyszłym tygodniu zawody, mamy szansę wygrać. Skąd je wezmę? Nie mam kasy. Chyba, że mi pożyczysz. Nie mam pieniędzy. Starzy ostatnio dali mi na sukienkę do latino. I co mi po tej cholernej sukience, jak nie mam partnera? Sorry, zatańczyć z Krzyśkiem, no. Zwariowałeś? Wymyśl coś. Nie wiem. Naprawdę mam już tego dosyć. Ja ci tak łatwo nie odpuszczam. O, a to jest całkiem niezłe. Zaczekaj, dalej mam jeszcze lepsze. Jak tylko wybierzemy zdjęcie, ja natychmiast podjadę do drukarni i jutro, najpóźniej pojutrze powinnaś mieć gotowe zaproszenia. Ej, a to nie jest ten pracownik z Lombardu? Nie tego szukałam. Ale pokaż go jeszcze raz. Daj spokój. Zawieruszyło się gdzieś w plikach. Słodziak. O, a to jest to zdjęcie, które chciałabym mieć na zaproszeniach. Dobrze. Cześć. 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 Właśnie oglądamy zdjęcia na zaproszenia. Chcesz zobaczyć? Ale
To może jak wrócimy, bo spóźnimy się na nauki przedmałżeńskie. Nie ma go? Tata poszedł na drugą zmianę. On nie jest moim ojcem. Znowu? A to skurczybyk. Ale to nie on. A kto? Zabiję go za to, co ci zrobił. Ale to naprawdę nie on. Mamo, co ty w nim widzisz? Nienawidzę go. Nie mów tak. Przecież on ci bije. Synku, on naprawdę nie jest zły. Chce dobrze, łoży na dom. Nie to, co twój ojciec. Mój ojciec przynajmniej cię nie bił. Ale zapił się na śmierć. Narobił długów i jeszcze mnie w nauk wciągnął. To nie było dobre życie. A co, teraz jest lepsze? Dlaczego cię uderzył? To przypadek. Zawsze jest jakiś przypadek. Zawsze stracisz równowagę i się potkniesz. Ty naprawdę myślisz, że jestem głupi? Może ty chcesz robić, co on ci każe, ale ja nie. Mama tancerza postanowiła wesprzeć syna w realizacji jego pasji i w tym celu następnego dnia rano pojawiła się w Lombardzie. No, tak na oko to jest warte jakieś 500-600 zł. Ale muszę zrobić próbę. Naprawdę? Mnie wystarczy 300. Bo wie pan, mój syn potrzebuje butów specjalistycznych. Jakaś wada? Nie, na szczęście nie. Pasja. Dobrze, co? Ja zrobię próbę złota. A ja poproszę o dowód. Oczywiście. Kto to pani zrobił? Upadłam na śliskich schodach. Jestem sprzątaczką. Wie pani, ja się nie chcę wtrącać, ale na takie rzeczy są paragrafy. Telefony, niebieska linia, słyszała pani? I co im powiem? Że schody mnie zaatakowały? Takie zamiatanie problemu pod dywan to nic dobrego. Kiedy ja naprawdę upadłam. Proszę, niech pan wyceni już tę biżuterię, bo spieszę się do pracy. I o nic więcej już nie proszę. Oczywiście, oczywiście. Znałam tę historię z własnego podwórka. Mój brat nie był lepszy. Maltretowane kobiety zawsze były zaszczute. Jak tylko widziałam taką sytuację, to od razu nóż mi się w kieszeni otwierał. Tak jak podejrzewałem, wartość około 500-600 zł, czyli maksymalnie mogę pani dać 300. To mąż? Czy konkubent? Słucham? Benia, proszę wypisz umowę na 300. Powinna pani zrobić obdukcję. Ja wiem, że się pani boi, wstydzi, ale na takie rzeczy nie można pozwalać. Benia, pani powiedziała, że spadła ze schodów, tak? Policja teraz dużo może. Trzeba tylko założyć niebieską kartę na policji. Nie, dziękuję. Proszę tutaj podpisać. Proszę się o mnie nie martwić. Ja potrafię o siebie zadbać. No właśnie widzę. Proszę bardzo. Umowa dla pani. Również dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ty, co ty robisz? Łazić z butami w życie klientki? Nie widziałeś jej? Ona się boi. I co, chcesz jej pomóc na siłę? Ta kobieta jest bezbronna, sama sobie nie poradzi. Mamy jej dane, zadzwońmy na policję. Wbrew jej woli. Niebieską kartę może założyć każdy. Sąsiad, znajomy, jeżeli tylko jest podejrzenie przemocy. Nie mamy pewności, Benia. Nie mamy pewności, rozumiesz? Ona naprawdę mogła pośliznąć się na schodach. Takiej sytuacji nie można lekceważyć. Nas to nic nie kosztuje, a możemy nawet uratować życie tej kobiety. Nieraz widziałam takie rzeczy. U mnie na wsi to często jest jeszcze gorzej, bo za ścianą nie ma sąsiadów. Czasem na pomoc może być za późno. Cześć, mamo. Cześć. Mam dobrą wiadomość. Będę grabił liście przy takim jednym ogrodzie. Kumpel załatwi mi robotę. Ja też mam dla ciebie dobrą wiadomość. Proszę, to na twoje nowe buty do tańca. No bierz. Skąd je wzięłaś? Zastawiłam kilka niepotrzebnych rzeczy w Lombardzie. No on wie? Przecież on cię zabije, jak się dowie.
Nic mu nie powiemy, nie pokazuj mu butów i będzie dobrze. Kochana jesteś. A kasę to ja ci zwrócę, jak tylko zarobię na tych liściach. Żebyś mogła to wszystko wykupić i nie było kwasów. Dobrze, synuś, dobrze. Dobra, ja lecę na taniec. A jemu powiedz, że poszedłem na dodatkowy angielski. A obiad? Zjem potem. No i nie zmieniaj tego, co jest ustalone. No ale nic nie jest ustalone, tak? Ma być śmiesznie, No zabawnie. i będzie śmiesznie, no. No i będzie śmiesznie, no. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Popatrzeć i posłuchać. No, Nie rozumiem. graj. No dobra, no. No, tak. 3 kolegów zabija czas. Co to jest? Krzyżuńka to jest. Krzyżunka? No krzyżuńka. A co to jest krzyżunka? No to jest takie coś, że czytasz pytania i piszesz odpowiedzi. A, to nie, bo ja umiem tylko pisać. To może duży nam pomoże. Ja nie mam czasu. To nie. To sobie poradzimy. Co jedzą psy? Patyki. Nikt nie je patyków. No to niby po co im się rzuca? To co jedzą psy? No kocy. Koty? Wcale, że nie. No jak nie? A po co je gonią? Żeby je zjeść. To co zjada psy? Konie! Konie? Konie jedzą psy! No to jak konie? To co je konie? Słonie! A słonie? Wieloryby! Kupi jesteś, tu nie ma wielorybów. Bo się słonie skończyły. Psy jedzą kości. Pewnie kotów. Pewnie tak. Dobra, następcy, ty. Co jest potrzebne, żeby zrobić butelkę? Szkło? Nie pasuje w ogóle. Ty, duży, co potrzeba, żeby zrobić butelkę? Zagrychę i przepoja. Działa! No jest, no i pięknie, no. Mamy to! No to o to chodziło właśnie, no. Ale numer. Mieliśmy w Lombardzi kabaret na żywo. Tego jeszcze nie było w Lombardzie, żeby skecze odgrywać. Niby kabaret to nie moja bajka, ale w sumie było to ciekawe doświadczenie. I co, mama dała ci kasę? Tak, od razu poszedłem do sklepu. Super. Tylko no, muszę je trochę rozchodzić, przynajmniej do zawodów. To już za tydzień nie zdążysz. Jak się zrobią bąble, to najwyżej poklejam plastrami. Ojczym wie? Nie. Chciałbym być już dorosły i wyprowadzić się z domu. No nic, ale nie zostawię mamy. Podwyżki się szykują. Zrozumieli, że jak nie zaczną nam porządnie płacić, to nas nie utrzymają. Odwróciło się. Już nie mogą z nami robić krwiopijcy, co chcą. Kotecika jeszcze? Nie no, dzięki. Teraz pracownicy rządzą. A młody? Gdzie? Piotrek? Na angielskim. Wiesz, ma te dodatkowe godziny. Dobrze, dobrze, niech się uczy. I niech boksuje. Dobry w tym jest. A z tym tańcem to... Tak, nic nie będzie. Mam jeszcze dla ciebie ogóreczki kiszone, twoje ulubione. Czekaj. Daj mi to. Dla mężczyzny zadanie. Trzymaj tu. Facet. To musi być facet, a nie żeby tam się wyginał jak jakiś piźdź. Czekaj tu. Gdzie masz obrączkę, co? Zdjęłam. Jak sprzątałam. W pracy. I zapomniałam. Aha, dobra. No. I następne. Jak się nazywa znana kobieta z brodą? Teściowa.
Co to jest teściowa? Nie wiem, ale mój ojciec się jej bardzo boi, bo jak ma przyjechać, to ucieka z domu. No i co, i przyjeżdża? Że się nie zdarzyło, bo zawsze babcia przyjeżdża. Dobra, Kończyta już? O, Kończyta pasuje. I co wyszło? No i tutaj nie mamy puenty. No bo niby co miało wyjść, nie? Tak szczerze, to wyszło, jakich macie rodziców. Dobre! Dobre, no i może być. Całkiem, no. No fajnie. To może by pani wystąpiła z nami? No może, no w sumie. Mogłoby się udać. No ale to by trzeba na 4 osoby rozpisać. No to rozpiszemy, to co za problem. Z Radka zrobimy ojca, wiesz, z niej zrobimy koleżankę taką starszą, mądrzejszą od nas i wtedy puenta w punkt, nie? No tak, idealnie. Dziękuję, ale ja się nie nadaję na scenę. Nigdy nie występowałam. Ale Benia, no zawsze jestem pierwszy raz. Dobra, to tu są teksty. Pani się tego nauczy, pani sobie to przejrzy. My to potem wszystko przerobimy na 4 osoby. Niech się pani nie martwi, będzie wszystko okej. Dzisiaj wieczorem występ. Co? Dziś? No jesteśmy umówieni, tak? Widzimy się w pubie pod Kołgucikiem o 19:00. Lecimy. Do zobaczenia. Nie, ale nie, znaczy, proszę poczekać, nie! Lolek. To było wariactwo. Znałam ten kabaret z Konopi, świetne chłopaki. Naprawdę lubiłem ich skecze, boki zrywać, ale i tak nie zamierzałam skorzystać z ich zaproszenia. Co to jest? Wiedziałem, że coś ściemniasz z tymi obrączkami. Moją też zastawiłaś? Nie, Nie? To gdzie jest? ja chciałam kupić prezent na twoje urodziny. Jaki prezent? Zegarek! Zegarek? Nic! Nic w tym domu się nie dzieje bez mojej wiedzy, jasne? Chcesz kupić prezent? To masz pytać o zgodę, tak? Jurek, przepraszam, przecież ty nie nosisz obrączki. Ale ty masz nosić! Zostaw ją! Ej, bo co? Cipunia, no? Dawaj. To za mamy! Jurek, zabijesz go! Proszę bardzo. Hejka. Cześć. Przyszłaś coś zestawić? Tak. Duszę. Duszę? No to będzie problem z wyceną. Tu nie konfesjonał. Sprzedam, zamienię, oddam w dobre ręce. Duszę? Proszę. Zaproszenie na ślub Marty i Wojtka. Oj, super, że szef o nas pomyślał. Super. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Liczę na wspólny taniec. Lubisz tańczyć? Raczej nie. No to ze mną polubisz. Myślę, że może nie być okazji, bo ja się na tę imprezę nie wybieram. Co mu się stało? To ty nic nie wiesz? On i Marta, no wiesz, byli razem. No, ale ona wybrała tego całego Wojtka. Nie żartuj, najgorzej. Słuchaj, ale słyszałam, że klina najlepiej się zabija klinem. Pójdę z nim pogadać. Poczekaj, nie, to nie jest dobry moment, naprawdę. No na miejscu Marty nigdy w życiu bym Lolka nie wymieniła na tego Wojtka, ale widzisz, co kto lubi. Ucałuj go ode mnie, a ja teraz lecę. Cześć, popa, do zobaczenia. Cześć. Wypier... pod most! Tam będziecie mieszkać, tam skąd was wziąłem! Wypier... Słucham! Otwierać. W jakiej sprawie? Dzielnicowy Andrzej Kopała. Dzień dobry, co tutaj się dzieje? Bardzo dobrze, że pan jest. Zostaliśmy z żoną napadnięci. Chłopak jest agresywny. Znęca się nad nami. Co ty gadasz? On kłamie. Psychicznie i fizycznie. Widzi pan, jak wyglądamy, o. Nie powiedziałeś nic od godziny. Jestem padnięty. Chodzi o ten ślub? Ślub? Nie udawaj.
Widzę, że to cię gryzie. Słuchaj, no, ja też wiele razy miałam złamane serce, ale na ślub przyjdź. Może tam spotkasz swoją nową miłość. No, będzie kupa gości. Masz jeszcze jakieś dobre rady? Joś. Benia, O, widzę, że przyszedłem w samą porę. Ale ja nigdzie nie idę. No nie musi pani. Pojedziemy. Podwiozę pod same drzwi. Benia, naprawdę powinnaś pójść. Nie, wykluczone. Nie, no musi pani, no bez pani nie pojadę. A ja nie pojadę bez Lolka. Co? Nie, Benia, proszę cię, ja... Jak ja mam występować, to ty musisz patrzeć. I wychylić porządną lufę. No i mamy jasność. Chyba nie będziemy się szarpać, co? Prawdę mówiąc, byłem w nastroju nieprzysiadalnym. Nie miałem ochoty na żadne puby. No ale Benia... Jej trudno odmówić. Kto nad kim się znęca? Mamo, pokaż, jakie masz blizny. Pasierb trenuje boks, ale zamiast wyżywać się na worku, to znęca się nad nami. Spokój! O, widzi pan? Powiedz, jak jest, no. Żona jest zastraszona. Ona jest przekonana, że jak tylko pan wyjdzie z domu, to on znowu nam łomot spuści. Mamo, proszę. Trzeba go zamknąć w poprawczaku. Jest niebezpieczny. Tato, pomóż nam! Ja nie mam czasu. Zawołajcie tą swoją koleżankę. Z tego co wiem, to jest mądrzejsza od was. Baśka! 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 Już mówiłam, że się nie będę z wami bawić. No to łaskiwości nie musisz, tylko powiedz nam, bo mamy krzyżunkę do rozwiązania i nie wiemy, co tam pisze. Co jest napisane? Też nie wiemy. Właśnie. Co? Jedzą? Psy! Patyki! Głupi! Nikt nie je patyków! Psy jedzą, powiedział. No to niby po co się im rzuca? No to dobra, to w takim razie co jedzą psy? Koty! Wcale, że nie. No to niby po co je gonią? Żeby zjeść? No dobra, to co zjada psy? No co zjada psy, Baśka? Chyba myśli. Baśka, co zjada psy? Nie rób tak, bo jej echo czaszkę rozsadzi. Nie wiem. Tylko nie w tym miejscu, co myślałem. Albo jej pielucha pękła. Albo wybuchła. Właśnie. Naprawdę świetnie Beni szło. Aż do pojawienia się Darka i Betona. Nagle się zacięła. To oznaczało, że chyba Beton nie jest jej do końca obojętny. Benia, no co się stało? Dobrze ci szło. No właśnie, świetna byłaś. Nie, ja mam dość. Nie umiem. Umiesz, no. Niech pan jej coś powie, no. My musimy lecieć. Słuchaj, naprawdę było super. No. Było świetnie. Nie pamiętam, kiedy tak się śmiałem. Chyba ostatnio na flipie i flapie, jak byłem dzieckiem. Ale że co? Że jestem taka gruba, czy że co? No nie, no, że było śmiesznie. Było, ale się skończyło. Do widzenia. Benia, No, powiedziałem coś nie tak. Ja naprawdę lubię flipa i flapa. Brawo. No ale że co? Jajco. Benia! Scena to nie było miejsce dla mnie. Może gdyby nie przyszedł Beton. No ale przyszedł i się zacięłam. Strasznie mi było głupio. Następnego dnia z samego rana mama Piotrka zjawiła się w Lombardzie. Doprowadzona do ostateczności postanowiła odejść od męża tyrana. On jednak nie zamierzał jej na to pozwolić. Ty to jednak jesteś głupsza niż myślałem. Okradłaś mnie, idiotko, jeszcze przyszłaś do tego samego Lombardu. Z nami jest koniec. Zostaw nas w spokoju. Nie chcę cię już znać. Ale zostawię. Ale wypieprzaj tak, jak stoisz. Niczego nie miałaś, jak was przygarnąłem i tak samo się ode mnie wyprowadzisz. Ja też na to pracowałam, rozumiesz? Ej! Zostaw ją! Ty, spieprzaj! Jarek, nie! Zostaw go! Zostaw go! Ej, zostaw go!
Lolek, udusisz go! Spokój! Widziałem wiele razy, jak Adek zakładał duszenie awanturującym się klientom. Mnie to też się udało. Normalnie byłem tak nabuzowany, że gdyby nie Benia, to chyba bym gościa udusił. Benia zadzwoniła po policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze usiłowali zorientować się w sytuacji. Zostałem napadnięty. Prawie mnie udusił. Ten pan próbował okraść tę panią. A ona najpierw okradła mnie. W moim własnym mieszkaniu. Ja tylko wzięłam swoje rzeczy. Tak, ten pan spróbował zabrać walizki tej pani, po czym napadł na mnie. Chciałem złożyć zgłoszenie o pobiciu. Ja broniłem tylko swojej własności, a ta kobieta zaatakowała mnie gazem. Niech się pan cieszy, że tylko ty. Poza tym wszystko mamy na monitoringu. Ja chcę zgłosić przemoc domową. Mój mąż gnębi mnie i mojego syna. Chyba wy mnie. Zresztą, wczoraj mieliśmy interwencję policji i wszystko można sprawdzić. Ta pani jest bita. Przyszła do nas wczoraj, miała siniaki. To my zadzwoniliśmy po policję. Dobrze, bo mój pasierb jest niebezpieczny. Powinniście go zamknąć za kratami. Proszę w ogóle go nie słuchać. Zaraz wszystko wyjaśnimy. Proszę o ten monitoring. Okej, dobrze, to proszę do środka. Nie wiedziałem, że Benia jednak zadzwoniła na policję w sprawie tej kobiety. Ale dobrze zrobiła. Ten facet był naprawdę bydlakiem. Proszę, to jest nagranie z monitoringu sprzed Lombardu. Pan też pojedzie z nami. Nie, ja nie mogę. Kto mnie zwolni z pracy? Zabieramy państwa wszystkich na komisariat do wyjaśnienia. A ty już się możesz wyprowadzać z domu z tym swoim synalkiem. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ten pan u nas był przedwczoraj i przyniósł tutaj buty do tańca. Mojego Piotrka? Tak. No i co z tego? Ukradłeś mu je. Przecież wiesz, że to jest jego pasja. On nie będzie boksował. Przecież on chce tańczyć. Dobra, dość tego. Ja mam zgłoszenie na policji, że twój synalek mnie pobił. Szkoda, że cię nie zabił. Byłby spokój. Proszę pani, spokojnie. Wyjaśnimy wszystko na komisariacie. A gdzie jest syn? Aha, uciekł. Wczoraj, przed policją. Nie przed policją, tylko przed tobą. Jego powinniście zamknąć. Gdzie teraz przebywa? Nie wiem, on nie odbiera ode mnie telefonów. Padła mi bateria. Ja podam pani numer. Proszę do niego zadzwonić. On ma na imię Piotrek. Pan też pójdzie z nami. Idziemy, wszyscy. Nie, ja naprawdę Proszę nie bardzo, mogę. Bez dyskusji. Próbowałam się dodzwonić, ale chłopak nie odbierał. W końcu wysłałam mu SMS-a, że mamy rzeczy jego mamy, a ją samą zabrali na komisariat. I to poskutkowało. O, cześć, Benia. Dzień dobry. No, co tam słychać? A, różnie. Kwadratowo i podłużnie, ale dziś to bardziej kwadratowo. Kwadratowo. A gdzie Lolek? Na komisariacie. Jak to? Co się stało? Mieliśmy awanturę na dzień dobry. Co ty powiesz? Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Chwalisz. Podobno są tu rzeczy mojej mamy. No nareszcie. Twoja mama jest na policji. Ale co się stało? Nie, nic jej nie jest. Wszystko w porządku, tylko bardzo martwiła się, że nie dajesz znaku życia. Wiem, nagrała mi się na sekretarce, że odchodzi od tego Ale myślałem, że ona tylko tak mówi. Poczekaj. Proszę, to twoje. Mama zostawiła, żebyś przypilnował. Jak złoży zeznania, to na pewno ją wypuszczą. Dobrze. Ale co się tak właściwie stało? Twój ojciec, No ojczym. no w każdym razie próbował pobić twoją mamę, ale mu na to nie pozwoliliśmy. I teraz właśnie składają zeznania na policji w tej sprawie. Ale nic jej nie jest. Nie, obroniliśmy ją. Dziękuję. Ale zaraz. Ale o co tu właściwie chodzi? Mój ojczym znęcał się nad nami. Aż w końcu się wkurzyłem i spuściłem mu łomot. Aha, no to raczej sobie nie pomogłeś, ani mamie. No, ale należało mu się. A teraz on oskarżył mnie, okłamał policję i wszystko jest przeciwko nam. Spokojnie.
Dobrze, ja zaraz wrócę. Proszę, nie dawajcie tych rzeczy tej gnidzie, dobrze? Jakby tu wrócił. Tak, tak, my wiemy, że to należy do twojej mamy. Dobrze, dziękuję. Bardzo zdenerwowany. No, okropna historia. To co, trzeba schować te walizki? Tak, tak. Już to zabieram. No i znowu była afera w moim Lombardzie. Bójka, policja. Taki już nasz los. Miałem tylko nadzieję, że nie przymknął Lolka. Proszę. Dzień dobry. Dobry. Cześć. Cześć. Co tak wczoraj wybiegłaś z tego pubu jak kopciuszek? A nie jak Flip i Flap? Chciałem ci tylko powiedzieć, że wypadłaś świetnie. No i że powinienem wczoraj za tobą wyjść. A ty co, śledzisz mnie? Co w ogóle robiliście w tym pubie? Przyszliśmy z Darkiem po służbie, zobaczyliśmy plakat kabaretu i no, policjant też człowiek, no i lubi się czasami pośmiać. Ale przyznam, że jesteś stworzona na scenę. O, co ja słyszę? Benia, nawet się nie pochwaliłaś. A, bo nie ma czym. Naprawdę niepotrzebnie dałam się namówić. Nie, ale naprawdę super ci poszło. Po co w ogóle przyszedłeś? A, pewnie w sprawie tej bójki, tak? Jakiej bójki? Mieliśmy szarpaninę. No właśnie. Benia potraktowała napastnika gazem, a Lolek teraz składa zeznania u was na policji. Dobra, no przyjrzę się sprawie. To tak po prostu przyszedłeś? Nie, no. Szukam skradzionego auta. Nie kojarzę. Nie, też nie. Nie mamy go. No dobra, to nic. No. Będę leciał. Na razie. Ale... Przyjrzysz się tej sprawie z Lolkiem? Spokojnie. Oj, Benia. Schowaj to. Nie wiedziałem, że nasza Benia ma zdolności sceniczne. Szkoda, że nie było mnie w tym pubie. No, a ten beton chyba smalił do Beni cholewki. Zresztą ona też robiła do niego maślane oczy. Cześć, jak sytuacja? To drań. Mój ojczym wymienił wszystkie zamki w mieszkaniu. No a po co tam poszedłeś? No po moje rzeczy. Jakieś sprzęty jeszcze, żeby zastawić. Musimy jakoś wytrzymać do pierwszego. Macie walizki? Tak, pomożesz mi, chodź. Jedna Dzięki. i druga. Łap. Okej. Ile za to dostaniemy? Nie mogę tego przyjąć. Jak to? Po pierwsze, jesteś niepełnoletni, prawda? No ale jak moja mama przyjdzie, to przyjmiecie. Też nie, bo to są przedmioty sporne. A pewnie dojdzie do jakiejś sprawy rozwodowej, podziału majątku i tak dalej. I nie wiadomo, komu to przypadnie. No ale to sprawa życia i śmierci. Musimy teraz z mamą jakoś przeżyć. Szefie. Chciałbym, no, ale przykro mi. Naprawdę nie mogę. Dobra, w takim razie spróbuję gdzieś indziej. Tego mi nie możecie zabronić. No i nawet nie zamierzamy. W każdym razie dziękuję. A jako bonus, proszę. Moje buty? Tak, tylko przydałoby się parę złotych dla znalazcy. Ale skąd one się tu wzięły? Twój ojczym je przyniósł, a potem gdzieś wyrzucił. No i taki znajomy szperacz je znalazł i tu przyniósł. A no wiesz, te znaleźne to bardzo by mu się przydało. Naprawdę chciałem pomóc temu chłopcu i jego matce. No ale nie jestem instytucją charytatywną, tylko biznesmenem. A tu się jeszcze szykowała niezła draka w sądzie. Po złożeniu wyjaśnień na komisariacie mama chłopaka wróciła do Lombardu w towarzystwie Karola. Chciała odebrać pozostawione rzeczy. Się bałam, że sobie coś zrobisz. No co ty, po prostu byłem zły, że nie powiedziałaś nic przy dzielnicowym. Przepraszam.
Przepraszam. No ale w końcu to zrobiłaś. Ucieknijmy od niego. Musimy stąd teraz iść, bo on na pewno tu zaraz wróci. Spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że policja go jeszcze potrzyma trochę. Mamo, chodźmy, on może tutaj wrócić. Wiesz, do czego jest zdolny. To chodź. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. A po te buty to ja jeszcze przyjdę, tylko najpierw muszę zaoszczędzić na znaleźne dla tego faceta. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Nieźle cię urządził. Do wesela się zagoi. Pewnie tak. Palnąłem głupią gafę. No, ale Olek naprawdę po raz kolejny pokazał charakter. Kiedyś przecież uratował moją córkę. Miałem nadzieję, że życie mu się jeszcze ułoży, bo zasługiwał na to. No dobrze, to idźcie już, ja wszystko pozamykam, no. Do jutra, pa. Pa, szefie. Pa. Pan jest właścicielem? Gdzie Tak. oni są? Kto? Moja żona i pasierb. A, to pan jest ten damski bokser. I pan pobił mojego pracownika. Takiego dzieciaka nie wstyd panu? Ta mnie okradła. Licz się pan ze słowami. Niech mi pan wyda moje rzeczy. Co? Znowu chce pan oberwać? Żądam wydania moich rzeczy. Żona je tu zastawiła. To moja własność. Żona nic nie zastawiała. Jesteście w zmowie. A? Chcecie mnie wykończyć. Gdzie oni są? Ja nie wiem, o kim pan mówi, proszę pana. Przyjdę tu. Z policją. Bardzo zapraszamy, ale jutro, bo dzisiaj zamykamy. Ten facet był naprawdę zdrowo kopnięty. Całe szczęście, że jego żona wreszcie przejrzała na oczy. W ten sposób uratowała nie tylko siebie, ale i swojego syna. Fajnie wyglądasz. No, świetnie. Męsko. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jestem po te buty. 20 zł wystarczy? No, jak nie masz więcej. Musieliśmy z mamą trochę zaoszczędzić, przynajmniej do pierwszej wypłaty. Macie dach nad głową? Tak, mama wynajęła mały pokój, ale jest coraz lepiej, radzimy sobie. To lepsze niż ciągłe poniżenia. Tak, potrzebowaliśmy jakiegoś bodźca, żeby w końcu to wszystko przerwać. Tylko niech mama koniecznie złoży pozew o rozwód. Naprawdę, nie ma na co czekać. Dowiadywaliśmy się w Centrum Pomocy Rodzinie. Dostaniemy darmową pomoc prawną, a ojczymowi założymy sprawę o znęcanie się nad rodziną, no i pobicie. Monitoring w waszym lombardzie wszystko przesądził. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. W następnym odcinku policjanci przesłuchują Ryżego w sprawie zaginięcia Patrycji. Mamy gości, którzy wywieźli twoją panienkę do burdelu w Niemczech. Którą panienkę? Nie ukrywam, że miałem ich sporo. Patrycję Weręczuk. Narzeczeni za wszelką cenę pragną mieć dziecko. Spróbujmy z in vitro. Przecież nas nawet nie stać na taki zabieg. No to się nie martw, pieniądze się znajdą. Klientka zastawia kostium cosplay. Sama to robiłam. Chłopaki, na internecie znajdziecie w gorszym stanie stroje za 600 zł. Ja chcę tylko 150. Adek na własną rękę próbuje zdobyć informacje na temat Patrycji. Adek, ty jesteś za cienki na niego. Ale w dupie to mam, rozumiesz? Dorwę tego gnoja i każdego, kto stanie mi na drodze. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.